Witam Was serdecznie z plaży w Stegnie. Oczywiście żartuję, jesteśmy przed moją siłownią i dzisiaj zobaczycie odcinek ze mną z serii przygotowań moich na Olimpię. Dzisiaj zobaczycie mój trening czwórek. Troszeczkę mój plan się pozmieniał, więc będzie coś innego. Dlatego Was zapraszam do dalszego oglądania. Lecimy na siłownię, idziemy, a plaża będzie może jutro. Od razu Wam powiem, co u mnie, co się pozmieniało. Jestem w 5. tygodniu redukcji. Zostało mi 11 tygodni do zawodów w Czechach. To będzie tak jakby moja rozgrzewka przed Olimpią i 18 tygodni zostało do Olimpii. Więc z takich formalności tak to wygląda. Czuję się super, waga ogólnie schodzi, obwody też schodzą, sylwetka się cały czas poprawia, więc razem z Łukaszem jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko idzie tak, jak powinno iść. I tak jak Wam wspominałam na początku odcinka, trochę się pozmieniał mój plan treningowy, troszeczkę tam Łukasz pozamieniał ćwiczenia, trochę dodał, więcej serii łączonych, więc to zobaczycie w kolejnych odcinkach, będę Wam wszystko pokazywać. Jeśli chodzi o jedzenie, to sytuacja jest bardzo podobna, tutaj też musieliśmy troszeczkę już obciąć, tak jak może widzieliście na Instagramie. W przypadku moich przygotowań jest tak, że po prostu z roku na rok niestety, ale ta kaloryczność u mnie się zmniejsza. No, żeby dociąć tak sylwetkę, żeby tak ekstremalnie przygotować się do zawodów i wyglądać naprawdę dobrze, to no niestety, ale trzeba po prostu się, że tak powiem, poświęcić. W moim przypadku tego jedzenia jest coraz mniej, no ale daję radę, nie narzekam. To jest mój własny wybór, nikt mnie do tego nie zmusza, więc to tak wygląda. Zawody w ogóle w Czechach, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, są bardzo prestiżowymi zawodami i z tego, co wiem, z takich informacji, które dotarły do mnie, wybiera się na te zawody parę takich dobrych zawodniczek. Jest jedna zawodniczka z Francji, to można powiedzieć, że to jest moja największa konkurencja. I powiem Wam, no, będzie bardzo ciekawy, bo z nią stanęłam już raz na scenie i to było w Portugalii, to były moje debiuty i przegrałam z nią. Jak będzie na tych zawodach, zobaczymy. Bardzo chciałabym z nią wygrać. Nie ukrywam, że to byłoby moje spełnienie marzeń, ale jeżeli będzie drugie czy trzecie miejsce, wcale nie będzie to dla mnie jakaś porażka. I tutaj o wygranej mogą decydować tak naprawdę detale, tak? Bo masy mięśniowej mniej więcej mamy wszystkie podobnie, formę również, tak, docięcie też, więc tak naprawdę tu takie drobne szczególiki mogą zaważyć o tym, która wygra, więc na to już nie mamy wpływu, to zależy od sędziów. Jednym się spodoba moja sylwetka, drugim się spodoba z mojej konkurencji, więc taki sport. Dobra. Dosyć już gadania, zaczynamy trening, zaczynamy oczywiście od rozgrzewki. Troszeczkę będzie właśnie ćwiczeń takich mobilizacyjnych, które, tak jak Wam wspominałam już w poprzednich odcinkach, robię przed każdym treningiem dołu. Bardzo skupiam się na tym, żeby rozgrzać ten dół i Was też zachęcam do tego, żeby robić rozgrzewkę koniecznie.
No to zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. To będzie taka forma troszeczkę rozgrzewki przed przysiadami, które, jak wiecie, są w każdym moim planie. Z tych przysiadów nie rezygnuję. Uważam, że jeśli chodzi o kategorię wellness, to tutaj jest konieczność i wręcz trzeba się zaprzyjaźnić z tym ćwiczeniem. I tutaj na tej maszynie będę robiła unoszenie nogi. Sami zobaczycie, jak to robię. To jest nowe ćwiczenie i tak jak mówię, to jest w formie rozgrzewki, żeby rozgrzać tutaj jak najbardziej ten mięsień przed przysiadem. U mnie się to ćwiczenie fajnie sprawdza, mam fajnie rozgrzaną tą partię. Możecie sami spróbować, napisać w komentarzu, czy u Was się też sprawdził, czy to ćwiczenie na przykład będzie w Waszym planie treningowym. I pamiętajcie również o subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze do tej pory to nie robicie. Jak pamiętacie, wszystko zapisuję sobie w takim zeszyciku treningowym. Wam też polecam to robić. Jeśli chodzi o te ćwiczenie, to tutaj robię 3 serie po 20 powtórzeń. Pierwsza seria to było 50 kg. Kolejną, jak widzieliście, dołożyłam sobie 2 kg, czyli taki mały ciężarek, który dołożyłam. I wychodzi 52,5. Tak jak Wam wspominałam, kolejne ćwiczenie, czyli przysiady, które już pewnie widzieliście 100 razy u mnie. Zaczynam od małego ciężaru, tak, będą najpierw serie rozgrzewkowe, następnie przejdziemy do serii roboczych. Jeśli chodzi o ciężar, to staram się ostatnią serię zrobić taką ciężką i do tej pory udawało mi się utrzymać ciężar 146 kg i będę się starała jak najdłużej utrzymać ten ciężar. Fajnie by było, gdyby do końca redukcji by mi się udało, ale jeżeli będę czuła, że mój organizm nie da rady, no to oczywiście nie zmuszę się i nie będę nadwyrężać swój układ nerwowy. Było pytanie, dlaczego rozgrzewkę robię w butach, a dlaczego przysiady robię bez butów. Tak mi wygodniej. Bardzo mi wygodnie robić właśnie przysiady na skarpetkach. Nie za bardzo pewnie się czuję w butach. Z kolei rozgrzewkę robię w butach. Też mi wygodnie.
Jestem już po przysiadach. Kolejne ćwiczenie to będzie na hack maszynie. Też będą przysiady, będzie łączone te ćwiczenie z inną maszyną, a dokładnie z suwnicą tutaj poziomą. I tutaj na maszynie hack najpierw zrobię 12 powtórzeń. Ciężar myślę, że będzie około 135 kg. I następnie od razu bez przerwy wsiadam na tą maszynę i tutaj robię 15 wypychań nogi. Jak widzieliście lub też nie, to zakładam gumę tutaj na hack maszynie. W poprzednich odcinkach ze mną mówiłam, w jakim celu to robię, żeby obciążyć kolana, bo jak wiecie albo nie wiecie, bolą mnie kolana. Może nie mówię o tym cały czas, ale jednak te kolana bolą. Tutaj te neopreny cały czas mam ze sobą, więc jest dobrze, ale jak mogę, to sobie troszeczkę odciążę te kolanka biedne, żeby się nie zajechać. No i tak, ostatnie ćwiczenie w moim treningu, też seria łączona, przysiad bułgarski z hantlami, połączone z wyprostami na maszynie. Zaczniemy od przysiadów bułgarskich i od razu Wam też podsunę kolejny tip, który ostatnio obczaiłam, bo zazwyczaj jest dużo pytań, jak się ustawić przy przysiadzie bułgarskim. Jest bardzo łatwy sposób, który polega na tym, że siadamy sobie na ławeczce, wyciągamy nogi do przodu, mniej więcej tak, żeby były wyciągnięte, ale wiadomo, nie wyprostowane całkowicie. Stajemy, ta noga zostaje w tym miejscu, to ustawiamy z tyłu i jesteśmy idealnie ustawieni, tak? Jeżeli chcemy oczywiście angażować
czwórki, tak jak ja dzisiaj robię, to pozycja jest idealna. Spróbujcie. No i tak, to byłby koniec mojego treningu. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Pamiętajcie również o moim kodzie rabatowym, który Wam daje 10% rabatu w sklepie Muscle Power z hasłem Anka10. No i co? I pozdrawiam Was z siłowni mojej. Pozdrawiam, żegnam z siłowni. Cześć.